Te doy una calida bienvenida. Dzisiaj ogolę się czymś, czego jeszcze nie było na kanale. Absolutnie wyjątkowa rzecz. Teraz już powolutku na świecie unikat. Wyjątkowa brzytwa z Hiszpanii. Będzie też hiszpańskie mydło. Brzytwa przyjechała do mnie od kolegi Mokasyn. Ta brzytwa i mydło oraz krem, który Wam później pokażę, to jest prezent od kolegi Ostas. Michał z kolegą Ostas znają się jak łyse konie i ten prezent został podarowany Michałowi od Ostasa. Taka brzytwa, filharmonika. Spójrzcie, przepiękny stan. Widać na brzytwie co prawda upływ czasu na grzbiecie i tutaj na szyjce i z tej strony, ale brzytwa jest zachowana, sam blank jest zachowany w doskonałym stanie. Spójrzcie, to jest rozmiar calowy rozmiar brzytwy. Włożę drugą część pudełka. Oryginalne pudełko, bardzo głęboki szlif, jak widzicie. Spójrzcie. Piękna brzytwa, złocenie zachowane w doskonałym stanie. Jakby to pokazać, żebyście widzieli lepiej. Brzytwa składa się równiutko w okładki celuloid i znak firmowy firmy Filharmonica. Mamy Made in Spain na szyjce wykute i z drugiej strony mamy informację Filharmonica Doble Temple José Montserrat po 14, czyli to jest rozmiar calowy. Tak oznaczali Hiszpanie swoje brzytwy. Podobną brzytwę zrobił Boker. Miałem przyjemność posiadać. Później była w posiadaniu Michała Mokasyna. Pozdrawiam. Tą brzytwą się dzisiaj ogolę. A mydło, skoro hiszpańskie klimaty, to będzie Los Jabones de Josera. Podobnie baza Vetonia. Jak widzieliście, ta sama baza jak w ostatnim goleniu. I tutaj mamy postać Rodrigo de Jerez, postać z XV wieku. I jak tutaj producent pokrótce napisał, że Rodrigo de Jerez przypłynął do Ameryki w 1492 roku i był prawdopodobnie jedną z pierwszych, jak nie pierwszy, który palił tytoń. Pierwszy Europejczyk, który palił liście tytoniu. Zobaczcie, jaka długa faja. Jak daleko sięga aż do samych stóp. Można się relaksować i palić sobie liście tytoniu. Tak to wygląda. Piękna grafika nawiązująca klimatem do stylistyki XV wieku. Mydło wygląda tak. Taka ciemnobrązowa masa. Już z daleka czuć właśnie Los Jabones. To są mydła. Pobrałem taką porcję mydła. To mydło zostało sprezentowane razem z brzytwą i z kremem hiszpańskim. Ten krem pokażę Wam na kolejnym goleniu. Z tego, co mówił mi Michał, krem jest niedostępny tutaj u nas na polskim rynku. Rodrigo de Jerez. Wtłoczę to do miski. Według producenta mamy tutaj zapach liści tytoniu, zapach kwiatów tytoniu. Jest paczula, wanilia, nuty orzechowe, drzewne. Masa, muszę ją wciskać zamiast rozcierać. Wciskam do miski, bo jest taka, że nie chce mi się za bardzo przykleić przez rozcieranie, no to wcisnę. Kwiat tytoniu, liście tytoniu, wanilia, bourbon, paczula. Takie rzeczy. O, proszę. Udało się. Miska od Marcela
wszystko odporna miska. Czekałem na to golenie. Czekałem na kolejne mydło. Właśnie Los Jaones. To są jakościowo świetne mydełka. Zobaczmy, co się będzie działo. Pędzelek odpowiedzialny za pianę. Portugalski borsuk. Proszę. Co ja czuję? Na pewno jest to zapach słodki, ale pomieszany z czymś pikantnym, co wyraźnie odczuwa mój nos. Takie świdrujące nuty. Myślę, że to są liście tytoniu. I co ciekawe, odrobinę inaczej wyczuwam ten zapach, niż gdybym wąchał z tego słoiczka. Kolega Ostas ma dostęp, mieszka w Hiszpanii, ma bezpośredni dostęp do takich hiszpańskich produktów jak te, które Wam pokazałem. Piękna brzytwa. W przyjacielskim geście podarowana Michałowi. Taka jest społeczność tradycyjnego golenia. Przy okazji zapraszam na golarze.pl, gdzie możecie spotkać ciekawych ludzi, fascynatów tradycyjnego golenia. Osoby, które golą się brzytwami, które golą się maszynkami, kamisori i wszystkimi innymi wynalazkami, które golą nas. Proszę. Na pewno czuć w tym mydle świdrujące nuty i czuć też wyraźnie oprócz tych kwiatów, które podaje producent, ja też oprócz liści tytoniu również czuć kwiaty, bardzo mocno. Ale to nie jest taki tytoń, to nie są kwiaty tak jak z mydła Moon, takie bardziej duszące, tylko ten zapach jest niesamowicie świeży, mimo tego, że jest taki, jakby to powiedzieć, jakbym trochę jeszcze też czekoladę czuł. Mydło powoli już znika. Przechodzi do węzła. Patrzcie. To jest węzeł o bardzo dobrej retencji. Właśnie semogi robią takie węzły, że one nie są przy samym pierścieniu, nie są mocno zbite i retencja piany akurat w pędzlach semogi jest doskonała. Podobnie jak w pędzlu Epsilon. Również ta piana przy węzełku w pobliżu uchwytu ma się gdzie zmieścić, bo włosy nie są tak mocno ściśnięte tutaj u nasady. Tu zostało jeszcze na dole trochę mydła, muszę to wykorzystać wszystko. Wiem, co jeszcze czuję. Jeszcze do tego dochodzi paczula. Zapach paczuli ostatnio bardzo polubiłem. Paczula, taki ziemisty, taki zapach starego drewnianego budynku. Bardzo starego drewnianego budynku. Zobaczcie, taka piana, lekko kremowy odcień. A piana, jak widzicie, oczywiście na koszulce musi być, to jest bez dwóch zdań. Ale to dlatego, że ta piana jest... Przepraszam Was. Dlatego, że ta piana jest dobrze mokra. Postaram się pędzlować tak, żeby mi nie chlapało. Właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, że ta retencja węzła tutaj w środku, węzeł pozwala oddawać bez problemu
tą pianę i dlatego być może, że było jeszcze w nim trochę wody w środku, w samym środku pędzla i ta piana chlapnęła mi na koszulkę. W trakcie wyrabiania piana będzie gęstnieć, tak jak tutaj widzę. Znowu sobie poleciała, docisnąłem mocniej knot do skóry i wycisnąłem odrobinę piany. Co nie zmienia faktu, że tradycyjne golenie jest naprawdę świetne. Takie rzeczy jak latająca piana nie mają tutaj żadnego znaczenia. Dobre pędzlowanie również ułatwia nam w znacznym stopniu golenie. Kremowa pianka leci do miski. Bądźmy schludni. A jeszcze zapomniałem dodać, Hiszpania to Hiszpania, po goleniu będzie Lea. Bardzo dobrze tonizująca woda. Rodrigo de Jerez. Swoją drogą w tamtych wiekach, w XV wieku mieli ciekawe stroje. Dużo na sobie nosili mężczyźni, jak widać na tej grafice. Baza Wetonia. Mamy liście tytoniu. Mamy w składzie kozie mleko, podobnie jak w tej bazie z poprzedniego, 115 gramów. Mleko kozie, mamy kaolinę, linkę kaolinową, lanolinę, masło shea. Może przez tą lanolinę piana nie jest taka wybuchowa, mówiąc w cudzysłowie, ale za to lanolina w bardzo dobry sposób nawilża nam skórę. Chociaż nie każdy toleruje lanolinę, to jest też normalne. Golimy się. Piana. Bardzo śliska piana. A brzytwa. Filharmonika. Pierwszy raz na kanale. Mam jeszcze jedną od kolegi Arjuny. Pozdrawiam. Też za jakiś czas będzie na kanale. Proszę o cierpliwość. Pojawią się też japońskie brzytwy z klasycznym takim zachodnim szlifem. Golimy się, przyjaciele. Kilkudziesięcioletnia brzytwa, kochani, prosto z Hiszpanii. To są kultowe brzytwy, można by tak rzec. Obecnie bardzo poszukiwane, bardzo cenione brzytwy. Zapomniałem Wam jeszcze troszeczkę bardziej pokazać, jeśli chodzi o konstrukcję. To jest to, co mi się bardzo podoba. To, że właśnie jest zaokrąglone czoło i bardzo ładnie jest wykonana pięta. Tutaj mamy pojedynczy stabilizator, nie jest podwójny, mimo że szlif jest tak cienki. Wystarczy jeden stabilizator, jest brzuszek. Piękna brzytwa. Jeszcze chciałbym Wam pokazać, jak ona gra, jeśli to będzie możliwe. Słyszycie? Bardzo dobrej jakości stal. A zarost przygotowany jest perfekt. Mimo że ma 4 dni, spójrzcie, jak łatwo można ściąć taką dobrą brzytwą, takim dobrym, przy użyciu tak dobrego mydła. Proszę bardzo. Pięknie. Ciekawe swoją drogą, ciekawe jak
jak wiekowa jest ta brzytwa. Słychać jak gra. Zobaczcie. Calowa brzytwa, więc ten blank jest szeroki, ale powiem Wam, że takie calowe brzytwy lepiej się prowadzą, według mnie, niż brzytwy tak szerokie. Lepiej się prowadzą niż brzytwy, które są węższe, bo tutaj płaszczyzna ułatwia nam prowadzenie brzytwy po skórze. A tak dobre mydło zapewniające taki poślizg, że dodatkowo poprawia nam prowadzenie brzytwy po skórze. Pierwsze przejście zaliczone. W sumie to dosyć dawno nie goliłem się taką zachodnią brzytwą. O proszę, a piana, patrzcie jaka jest mięsista ta piana. Zobaczcie. Mokra, dobra piana z dobrego mydła. Dużo tej piany powstało. Knot wchłonął w siebie wszystko z miseczki. Tu na miseczce już, w miseczce już nie ma nic. Kolejny medal z piany, oczywiście. Jak najbardziej. Przejście pod włos. Szeroki, fajny blank. Tutaj w tej brzytwie krawędź nąca, właśnie geometria jest świetna, bo krawędź nąca jest dosłownie bardzo mało widoczna. Grzbiet, tutaj akurat w tej brzytwie nie ma tutaj żadnego śladu wytarcia, więc ona była używana albo bardzo mało, albo z uwagą. Piękna brzytwa. Mam wrażenie, że nawet tutaj przy czole jest odrobinę szersza niż przy pięcie. Ale to jest moje subiektywne odczucie. Może się mylę, musiałbym zmierzyć ją. Po mydle nie odczuwam żadnego komfortu na skórze. Nawilżenie, po ściągnięciu piany, nawilżenie jest po prostu wzorcowe. Tutaj dalej nawilżenie, natłuszczenie. Czuję oprócz poślizgu, to jeszcze czuję dobrą tłustość. W mydle jest zawarty kaczy tłuszcz również. Oprócz łoju wołowego, oprócz tego koziego mleka. Proszę bardzo. Przejście pod włos, jakże przyjemne. Zwilżyłem trochę palce i czuję, że poślizg jest bardzo duży. Tak to wygląda. Przejście pod włos z tak szeroką calową brzytwą to żaden problem. Widzicie? Długi blank. Taki szeroki blank wbrew pozorom jest bardzo elastyczny i fajnie układa się na skórze. A tutaj poślizg po zgarnięciu jest wybitny. Proszę bardzo. Rodrigo de Jerez.
Na pewno czuję tu liście tytoniu, na 100% czuję kwiaty w takim rześkim wydaniu. Jest czekolada. Oczywiście taka nie do jedzenia, tylko zapach czekolady. I jest paczula taka ziemista. Taki zapach starego domu. O, drugie przejście. Załatwione. Bardzo ostra brzytwa. Nie ostrzyłem jej, tylko ją przewracowałem na pasie. I takie oto mamy golenie. Spójrzmy, gdzie tu wypadałoby jeszcze poprawić przy trzecim przejściu. Kwiaty tytoniu mają specyficzny zapach, nie mający nic wspólnego z liśćmi. Tytoń ogrodowy to jest roślina ozdobna, która ma bardzo dekoracyjne kwiaty i jest wysiewany również, tylko nie wiem, czy to jest roślina wieloletnia, czy jednoroczna, na ogrodach i kwitnąc tytoń kwitnący cieszy oczy, taki ogrodowy i też ma ładne dekoracyjne kwiaty kolorowe, bo z tego co wiem, tytoń taki do palenia ma chyba białe kwiaty, czy biało-różowe, chyba że się mylę, nie palę tytoniu, więc do końca nie wiem. Ostatnie przejście, kochani, Filharmonika, prezent dla Michała od Ostas. W komentarzach pod filmem napiszcie mi, czy goliliście się brzytwami od Hiszpanów. Jakie są wasze wrażenia? Bo ja się golę taką brzytwą właśnie, tą José Montserrat Filharmonika. Golę się pierwszy raz w życiu i golenie jest naprawdę satysfakcjonujące. Brzytwa ładnie gra. Jak widzicie, jest bardzo ostra, więc to golenie nie przysparza, ale jakość naprawdę dobra. Nie przysparza żadnych kłopotów. Szeroki blank ułatwia układanie się na skórze w trakcie golenia. Możemy sobie wybrać, goląc się, możemy sobie wybrać część blanku. Tutaj, czy drugą część blanku, jak nam pasuje, co komu jest wygodnie. To też jest pewien wybór, jeśli chodzi o blank, krawędź nąca, czy tu, jeśli chodzi o różne części twarzy, różne obszary, które mamy na twarzy. Możemy sobie operować piętą, stroną bliżej pięty, bądź stroną bliżej czoła. Czekam też na golenie kamisorii.
sprzętu, który mi użyczyliście na filmie, jest bardzo dużo. Pojawią się też kamisory, ale trudno mi powiedzieć kiedy. Proszę bardzo. Filharmonika. Doble temple. Domyślam się, że to jest podwójne hartowanie. Chyba że się mylę. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie. No dobra. Bardzo skuteczna stara brzytwa. Stara szkoła golenia. Brzytwa, która swoje lata już ma, a wygląda, jej stan jest perfekt. Widać gdzieniegdzie ślady korozji, ale sam blank jest zachowany w piękny sposób. Dbamy o czystość narzędzia. Proszę. Filharmonika z tak głębokim drążeniem. Takie rzeczy. Od mokasyna. Spłuczę twarz delikatnie. I to by było na tyle. Woda po goleniu. Dodatkowo jeszcze nawilży. To jest taka... Bardzo lubię tą wodę, wiecie co? Łagodna woda, bez jakichś krzykliwych zapachów. Delikatny zapach, ale łagodzi bardzo dobrze. Ona jest, staje się bez alkoholu. Nawet jest napisane 0% alkoholu. A woda świetnie nadaje się do tonizowania skóry. Chociaż ja tutaj po goleniu tą brzytwą nie odczuwam żadnego dyskomfortu, nic kompletnie. Tradycyjne golenie właśnie tak pozwala nam na taki sposób usuwania zarostu, który jest bardzo przyjemny. Odrobina wprawy, maszynki na żyletki, brzytwy, kamisory, szawetki. Też pokazywałem Wam na kanale różne sprzęty. Zachęcam, odwiedzajcie mnie. Co będzie na następnym goleniu? Zobaczymy, czas pokaże. Tymczasem, jeszcze zobaczmy, co z tej porcji mydła wyszło i ile jeszcze zostało. Patrzcie, taka piana z mydła Los Jaones de Josera Rodrigo de Jerez. A ja jeszcze użyję, bo taka jest, widzę, fajna piana. Użyję jej jako balsamu, żeby jeszcze przywołać. O, jest super. Żeby przywołać ten zapach. Liście tytoniu, kwiaty tytoniu, paczula, może trochę jeszcze czekolada. Zapach ciepły, ale też trochę świdrujący w nos. Dobra rzecz. Golenie 100 na 100. W mojej ocenie, moim skromnym zdaniem. Zapraszam do zobaczenia, przyjaciele.